Witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dzisiaj mam dla Was przepis na tak łatwego murzynka, że aż ciężko w to uwierzyć. Jest to przepis na dużą blachę, a murzynek jest idealny, kiedy musisz zrobić ciasto na ostatnią chwilę. Na początku wyświetlę Wam składniki, żebyście mogli je sobie przygotować lub wrócić do nich, kiedy tylko będziecie mieli ochotę. Powidła i cukier puder są opcjonalne, w zależności od Waszego gustu i smaku. Najlepiej zacząć od nagrzania piekarnika do 175 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół i murzynek będzie w piekarniku przez około 35 minut. Do przygotowania tego ciasta będziecie potrzebować dosłownie jednej miski. I do tej miski wsypujemy po kolei 2 szklanki mąki pszennej tortowej. Można ją przesiać, ja tego nie robię. 1,1/3 szklanki cukru drobnego. Cukier drobny szybciej się rozpuszcza, przez co nie trzeba tak długo miksować, co wpływa też na puszystość ciasta. 1 cały cukier waniliowy. On ma 16 gram, to opakowanie. 3 czubate łyżki kakao gorzkiego. 2-3 łyżeczki cynamonu. Cynamon możecie pominąć, jeśli nie macie go w domu, ale on daje fajny zapach i aromat. Proszek do pieczenia 2,1/2 łyżeczki. Szczypta soli. 1 pełną szklankę oleju, może być olej rzepakowy lub olej słonecznikowy. 3/4 szklanki mleka, w moim przypadku 3,2% i 3 jajka. Teraz bierzemy do ręki mikser, lekko mieszamy, a następnie włączamy mikser na średnie obroty. Ciasto ma być gęste. Ono nie powinno wyrywać miksera z ręki. Jeśli jest zbyt gęste, możecie dolać trochę mleka, jeśli jest zbyt rzadkie, trochę mąki, ale zbyt rzadkie na pewno nie będzie. Następnie do przygotowanej dużej blachy, wyłożonej papierem do pieczenia, przelewamy sobie naszą masę, która powstała po wymiksowaniu wszystkich składników. Po przełożeniu ciasta do blachy wyrównujemy je, tak żeby dotykało wszystkich kątów, żeby wszędzie było porówno rozłożone i wkładamy do rozgrzanego piekarnika. Teraz nasze ciasto będzie piekło się przez około 35 minut. Po 35 minutach ciasto skończyło się piec, ale musimy jeszcze sprawdzić, czy na pewno dopiekło się do końca. W tym celu używamy wykałaczki, którą wbijamy w ciasto i sprawdzamy, czy na wykałaczce nie widzimy surowego ciasta. Jeśli wykałaczka jest czysta, znaczy to, że ciasto jest już gotowe i możemy je wyciągać z naszego piekarnika. Ciasto wyciągamy za 2 przeciwległe rogi na stół. Trzeba to robić delikatnie, żeby ciasto nam nie wypadło. Jeśli chcecie użyć powideł lub waszego ulubionego dżemu, musicie przekroić murzynka na pół. Tak jak ja to tutaj robię, przyspieszyłam Wam filmik, żebyście nie musieli czekać. Następnie podkładamy coś cienkiego między 2 blaty. Ja używam deski do krojenia. Ta deska jest akurat z Pepco, ona jest cieniutka i idealnie nadaje się do przekładania biszkoptów i wszelkich ciast. Teraz biorę do ręki powidła i będę rozsmarowywać je na całym murzynku. Tak jak widzicie, wykładam i rozsmarowuję pomału, żeby wszędzie były powidła. Teraz biorę odłożony górny blat i przekładam go na murzynka z pomocą wcześniej wspomnianej deski do krojenia. Ciasto lekko przyklepujemy, żeby dobrze przylegało do powideł. Jeszcze tylko wspomnę, żeby przekrajać murzynka na pół dopiero wtedy, kiedy murzynek ostygnie, tak żeby nie rozwaliło nam się podczas krojenia. Kroję ciasto na kawałki i zobaczcie, jak ładnie on się prezentuje w środku. Jest idealnie upieczony. To ciasto jest idealne do kawy, na wszelkie spotkania rodzinne, naprawdę polecam. Ja jeszcze udekoruję je cukrem pudrem, mimo że ciasto samo w sobie jest naprawdę słodkie. W ten sposób prezentuje się nasz murzynek. Jak sami zobaczyliście, jest banalnie prosty,
Jeśli spodobał Ci się przepis, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, a osobom, które robiły ze mną murzynka, życzę smacznego. Do zobaczenia, cześć!